właśnie tutaj powstaje numer 1 sprzedaży nowych samochodów w Polsce. Toyota Corolla. Dziś zabieram Was do tej fabryki i zobaczycie cały proces produkcyjny. Ale proces produkcji od kuchni pokaże Wam wyjątkowa osoba. Przedstawiam Wam Darka Mikołajczaka, prezesa fabryki Toyoty w Wielkiej Brytanii. Witam Cię, Robercie. Natomiast produkcja samochodów nie odbywa się zza biurka. Dlatego za chwilę pójdziemy na halę i pokażę Ci, jak razem z 3000 pracowników produkujemy samochody Corolla. Robert, tutaj mamy linię spawania, gdzie z kilkuset elementów powstaje taka właśnie karoseria. Co jest ciekawe, żeby to wszystko razem złączyć, potrzeba około 300 robotów. Więc możesz sobie wyobrazić, jaka to jest skala, gdzie te 300 robotów nawzajem się porusza, gdzie iskry lecą, tak żeby wszystko razem to złączyć i żeby takie właśnie, my to nazywamy body, czyli ciało samochodu, mogło iść dalej do lakierni, aby było pomalowane i później dalej na montaż. Tam widzimy, jak nowa technologia do nas dotarła. Tu jest przykład wózków samojezdnych, które jeżdżą między poszczególnymi fabrykami po to, aby dowieźć części tutaj na linię montażu. Robert, teraz będziemy szli na linię montażową, gdzie pokażę Ci, jak są montowane napędy hybrydowe z Polski oraz silniki, które są produkowane w Polsce. I tu na tym wózku za mną widzimy przygotowany już do montażu napęd z Polski, który jest montowany do nowych samochodów, które później jadą m.in. do dealerów w Polsce. I na tej linii montowanych jest na zmianę około 180 samochodów. Zmiana to jest 8 godzin, natomiast produkcja jest obecnie na 2 zmiany produkcyjne. To jest finalna linia montażu, gdzie 100% naszych samochodów jest kontrolowanych pod względem jakości. Co prawda prawie w ogóle nie znajdujemy na niej błędów na tej linii, natomiast chcemy być w 100% pewni, że wszystkie samochody, które są dostarczane do naszych klientów, są absolutnie najwyższej jakości. No dobra, Darku. Praca w fabryce to nie jest całe Twoje życie tutaj i mam nadzieję, że trochę tego życia nam pokażesz. Darku, jak się zostaje prezesem fabryki w Derby w Anglii, będąc Polakiem? Jak się pracuje 24 lata w Toyocie, to wtedy można zostać takim prezesem w Anglii. Okej, ale to powiedz, bo ja Cię pamiętam jako prezesa fabryki Toyoty w Wałbrzychu, w Polsce. Tak, tak. Natomiast stamtąd przeszedłeś tu. Przeszedłem tutaj, tak, ale to też była daleka droga. Otóż pracę w Toyocie zacząłem w roku 2000, dokładnie, tak. Jestem milenialsem. Tak, no i cóż, długo, tak. Natomiast no, przez różne obszary i karierę, tak powiem, i miejsce też, tak powiem, w fabryce. Od produkcji, przez engineering, łącznie z działem personalnym, administracją, finansami. Ale co było ważne też, na pewno pomogła mi praca w Japonii. No właśnie, bo Ty pracowałeś przecież w Japonii. O czym my tu mówimy? My jesteśmy w Wielkiej Brytanii, a Ty pracowałeś w Japonii, daleko stąd. Daleko, znacznie dalej. Tak, byłem 2 lata w Japonii. Twoje wspomnienie stamtąd, jak myślisz, praca w Japonii, pierwsze skojarzenie? Duże wyzwanie. Duże wyzwanie jednak. Brzmiało tak inżyniersko-dyrektorsko. Inżyniersko, tak, ale co konkretnie? Przede wszystkim język. Musiałem się nauczyć japońskiego. Trochę mówisz znałem. po japońsku? Mówię. Nie czytam, nie piszę. No tyle o ile, ale mówić dogaduję się. Tak, także to mi bardzo pomogło. Natomiast tak, to było duże wyzwanie, dlatego że pojechałem do serca Toyoty, tam gdzie faktycznie Toyota, że tak powiem, no, powstała. Pracowałem w najstarszej fabryce silników, pierwszej fabryce silników Toyoty, w Kamigo. Czy to było zderzenie ze ścianą? Na początku tak.
Przyjechałem z Europy, młody, miałem wtedy 40 lat i powiedziałem sobie, tak, tutaj zmienię wszystko tak, żeby było lepiej. Czyli cokolwiek to znaczy. Czyli ten twój pociąg jechał na ścianę, dokładnie. Dokładnie tak. No mówisz. i spotkałem się z ludźmi, którzy pracowali po 40 lat, po 30 lat, z ogromnym doświadczeniem. No i powiedzmy, którzy mieli proces produkcyjny, proces wytwarzania silników w jednym palcem. A ty przyjechałeś zmieniać ich doskonały proces. Także Niedopuszczalne. Niedopuszczalne. Także musiałem się też dużo nauczyć. Zajęło mi to, powiem szczerze, około roku. I po tym jak zrozumiałem, że nie tędy droga, że muszę zdobyć zaufanie tych ludzi, że muszę być członkiem tego zespołu. Jasne. Zaczęliśmy się spotykać, razem grać w golfa, gdzie specjalnie w Japonii zacząłem właśnie grać w golfa. Zapytać, czy ty już wcześniej grałeś w golfa? Nie. Nie, zacząłem w Japonii, ale właśnie zauważyłem, że to jest bardzo dobry, tak powiem, element tego, żeby wejść w grupę. Tu też grasz już w golfa? Jeszcze nie, natomiast wziąłem kije ze sobą. Jeszcze nie miałem okazji, rozglądam się. Na razie to jestem cały czas na takim wstępnym etapie. Bo ty potem wróciłeś do Polski, byłeś w Polsce w fabryce prezesem, spotykaliśmy się. Tak. I nagle słyszę w lipcu 2024 roku, że ty już jesteś tutaj, w Derby, w Wielkiej Brytanii. Tak, no powiem szczerze, to jest normalne w Toyocie, że rotujemy, ale Derby było trochę zaskoczeniem, nie będę ukrywał. Mamy rozmowy takie regularne ze swoimi przełożonymi, też ja miałem ze swoim. I pytał się mnie od jakiegoś czasu, czy jestem mobilny. No, powiedziałem, że tak. No, generalnie dzieci już wyszły, studiują, wyszły z domu, więc żona też w miarę mobilna jest, więc stwierdziliśmy, że nie ma problemu. Czyli jak znam życie, to tu już przyjąłeś inną strategię wejścia w ten zespół, bo to jest ile? 3000 osób chyba, tak? 3000 pracowników, tak. Z taką grupą pracujesz tu na co dzień. Tak. I jesteś szefem wszystkich szefów tu w Derby, w fabryce. Tak, capo di tutti capi. No może nie aż tak, natomiast tak, jestem dyrektorem zarządzającym tutaj fabryk dwóch, dlatego że mamy dwie fabryki. Jedna to fabryka samochodów, gdzie produkujemy Corolle, a druga to fabryka silników 1.8. Okej, i teraz jak ci poszło to wejście tutaj? Czy ty po tych paru miesiącach możesz powiedzieć, że już jesteś w środku, że już jesteś częścią zespołu? Tak, myślę, że tak. Znaczy najlepiej jakby ludzie się o tym wypowiedzieli, z którymi pracuję, ale to się czuje i myślę, że tak. Otóż wszedłem w ten zespół, tak powiem, starając się zdobyć ich zaufanie, starając się, tak powiem, komunikować najlepiej jak potrafię z tym zespołem, poznać ich problemy, gdzie mogę im pomóc, gdzie muszę się jeszcze sam nauczyć dużo. I to jakby stworzyło taką pozytywną atmosferę, więc w tej chwili już ludzie sami do mnie przychodzą i pytają się, czy robić coś w ten sposób, czy w inny. No to przewrotnie zapytam, a jak się ciebie pytają, to rozumiesz, co oni do ciebie mówią? Bo akcent akcentowi nierówny. Na początku miałem duży problem, powiem szczerze. Ja myślałem, że mówię po angielsku, ale jak szedłem na produkcję, to ja nie wiedziałem, co do mnie mówią. Ja rozumiałem może 50%, może 60% to maksymalnie. Ale już teraz po tych prawie 4 miesiącach już zaczynam rozumieć. To już jest dużo, bo już wiem, co do mnie mówią, a więc mogę na temat opowiadać, bo czasami obawiam się, że chyba nawet nie mówiłem oni o niebie, a ja o chlebie. Okej, no te początki są trudne. Wymagało naprawdę dużo, tak powiem, słuchania i zrozumienia tego języka. To jak Darek Mikołajczak spędza czas poza fabryką, bo praca to nie wszystko. Jest jeszcze życie, nazwijmy to, prywatne. Ale oczywiście. Powiem tak, no jak byłem w Japonii, też starałem się ten czas wykorzystać maksymalnie, czas wolny od pracy i podobnie tutaj. Anglia jest niesamowitym krajem do zwiedzania, naprawdę jest tyle wspaniałych rzeczy, o których gdzieś tam słyszałem, ale zawsze gdzieś było, nie wiem, trochę na uboczu, daleko. No i klimat taki, że człowiek wybierał Hiszpanię czy powiedzmy Włochy. Natomiast w tej chwili prawie każdy weekend staram się gdzieś wyjechać, coś fajnego zobaczyć. Wiele ciekawych miejsc już widzieliśmy z żoną, na przykład Stonehenge, niesamowite miejsce, kilka tysięcy lat historii. Na zdjęciach tego tak nie widać, prawda? Tego nie widać, tak, ale jak jest tam w środku, naprawdę to jest niesamowite, robi wrażenie. Katedra Canterbury, no niesamowite miejsce, też przepiękna rzecz. Seven Sisters, to jest nad klify nad południowym wybrzeżem i wiele innych rzeczy, ale to co lubię też to natura. Bardzo lubię naturę, więc niedaleko stąd, dosłownie godzina, półtorej godziny drogi jest Peak District. To jest przepiękne miejsce, pierwszy park narodowy w Wielkiej Brytanii w ogóle.
i z górkami, może nie wysokimi, ale niesamowicie malowniczymi. Bo ty Więc lubisz chodzić po górach, prawda? lubię. Wszyscy z Wałbrzycha, z fabryki lubią chodzić po górach. Z Właśnie, kim nie nie wiem. rozmawiam, chodzi po górach. Tak to jest. Może dlatego, że bliskość gór to sprawia, natomiast ja uwielbiam, tak. No, mam za sobą też nawet wycieczkę w Himalaje, Pireneje, Wysokie, wysokie. tak, Dolomity, czy powiedzmy inne góry. Uwielbiam góry. Oczywiście polskie Tatry i Bieszczady i wszystkie inne, tak, Ale Sudety. tu jest chyba tego więcej, w sensie bardziej rozłożyście. Tutaj właściwie nie ma takich dużych gór. Ten Peak District jest bardzo malowniczy, ale nie jest wysoki, tak jak wspomniałem, natomiast przepiękny. I tam już byłem 3 razy. Natomiast wybieram się oczywiście do Szkocji, do Walii, tam są wyższe góry i tak, mam nadzieję pochodzić. I wszystko przed tobą. Powiedz mi, a jak spędzasz, jakie są twoje ulubione miejsca w Derby? E, Derby nie jest dużym miastem. Widzę można porównać go do Wałbrzycha, widzę bardzo dużo podobieństw. No właśnie, bo to też tu jest historia kopalniana. Właśnie, prawda? przede wszystkim historia i też właśnie w latach 80., podobnie jak w Wałbrzychu w latach 90., tutaj końcówka lat 80., wszystkie kopalnie zostały zamknięte. Czy w ogóle ten Midlands, czyli środkowa Anglia, Derby, Nottingham, Birmingham, to wszystko zostało właśnie, to były czasy kopalniane i to wszystko zostało zamknięte. I to widać. To widać w mieście, że miasto, tak jak tutaj w centrum, jest pięknie odnowione, zadbane, ale są takie dzielnice, gdzie jeszcze naprawdę widać, że dotknęły ten kryzys, powiedzmy, zamknięcia Czyli kopalń. to miasto cały czas się trochę Cały podnosi. czas się jeszcze podnosi, tak, odżywa. I też pod względem mieszkańców, czy takiej ogólnie kultury chyba jest bardzo podobne do Wałbrzycha, widzę dużo podobieństw. Masz swoje ulubione Ale- osiedlowe sklepiki, punkty. Tak, no właśnie. I teraz jak przyjechałem tutaj, to wszystko było nowe, więc nie wiedziałem, jak się w ogóle obrócić. Mhm. Ale bardzo szybko poznałem takie miejsce, na przykład jak polski sklep. Super Sam XL, tak się nazywa. I tam tam jest polskie produkty tam są, czy tam jest też polska obsługa? Polska obsługa, nie tylko, ale w większości i polskie produkty. Słuchaj, jak wchodzisz do sklepu, patrzysz za ladą, a tam jogurty Logi Ogobeli polskie, czy jakieś tam, nie wiem, serki, cottage cheese z Piątnicy. Nie mówiąc już o alkoholach, wszystkiego rodzaju, tak, jakie się chce. Ale wybór jest podobny, tak jak w Polsce, także to było zaskoczenie. I powiem szczerze, to mnie ucieszyło, bo człowiek tęskni czasami za takimi produktami, no czego na przykład w Japonii nie miałem, no bo w Japonii Zupełnie. jednak tego nie było. Tak, w Japonii nawet niektóre europejskie produkty to był chyba problem. To żeby był znaleźć. problem, tak. A dobrze, jakie jest twoje, czy już zderzyłeś się z miejscowym jedzeniem, potrawami? Jeżeli tak, to co ci pasuje z tutejszej kuchni? No kuchnia angielska, tak powiem, wiele osób mówi, że jest trudna. Przede wszystkim jest, tak powiem, wymagająca, jeżeli chodzi o ilość kalorii, więc Jest ciężka. jest tak. ciężka, tak, trzeba uważać. Mhm. Więc tak, ja lubię jeść. Może tego po mnie nie widać, ale dlatego, że lubię jeść. Dlaczego więc... nie widać, to dojdziemy do tego Właśnie. tematu. Właśnie, to może już płynnie przejdę do tego, dlatego że staram się jednak dbać o formę i dużo biegam na przykład. Niedaleko właśnie mam bardzo fajny park, gdzie wolne chwile spędzę właśnie na bieganiu, po to, żeby te kalorie zrzucić. To co lubisz zjeść z tutejszej kuchni? Fish and chips, Wow. to jest tak słynne, Mhm. naprawdę dobre. Bardzo dobre mają skrzydełka kurczaka na Tak, przykład. zauważyłem, że dużo tu jest takich barbecue, Dużo różnego takich rodzaju barbecue, tak. wariacji. Mhm. Także takie różnego rodzaju właśnie części kurczaka w sosie barbecue, też bardzo dobre. Także no, da się znaleźć coś takiego, ale nie będę ukrywał, że często chodzę do restauracji tajskiej czy na przykład greckiej. Tak, i też zauważyłem I tutaj polskiej, naokoło jest mocno. No i polskiej, bo jest polskiej. doskonała polska restauracja niedaleko stąd. Mhm. Byliśmy tam z żoną, z dziećmi i zamówiłem kluski śląskie z rolatką. I były to rzeczywiście kluski śląskie? Powiem szczerze, jak wziąłem do ust kluski śląskie, powiedziałem, nie no, kucharka musi być ze Śląska. Przyszła pani, która obsługiwała, też Polka, zapytałem się, przepraszam, ale czy ta pani, która gotuje jest ze Śląska? A skąd pan wie? Mhm. Czyli trafiony, zatopiony. Mhm, tak jest. Masz doświadczenie, prawda? Tak, mam znajomych na Śląsku, Mhm. więc bliskiego przyjaciela z rodziną, więc bywamy tam i to mi pomogło odgadnąć ten Czyli sekret. Tak, masz polski sklep, masz polską restaurację. Kuchnia jest nie tylko tutejsza, brytyjska, ale też można znaleźć smaki spoza Wielkiej Brytanii, a nawet spoza Europy. A czy masz jakieś jeszcze hobby poza bieganiem, na które masz czas? Mam nadzieję, że ten golf za jakąś chwilę Tak, będzie no też jeszcze się cały dobrym czas momentem. urządzam, ale tak, golf, zamierzam tak tutaj pograć w golfa.
Także dlatego wziąłem kije ze sobą, nawet żona wzięła swoje kiry. Odgraża się, że będzie grała ze mną. Zobaczymy, ale tak, liczę na to. No cóż, no i cały czas szukam miejsca, gdzie mógłbym pograć na saksofonie, ponieważ to jest mój ulubiony A instrument. to chyba niewiele osób wie o tym, że ty grasz Tak? na saksofonie. Tak. Darku, to jeszcze przewrotne pytanie. Lubisz futbol? Lubię, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. Natomiast tutaj to jest szaleństwo, tak, naprawdę. Bo tu jest szaleństwo. Rzeczywiście byłem Tak. zaskoczony, bo nie jesteśmy w żadnym z tych topowych miast z klubami, które grają w Lidze Mistrzów brytyjskimi. A dziś mamy sobotę, tak zwany match day, czyli dzień meczowy. I tu pół miasteczka już mamy wczesne godziny święto, popołudniowe, już żyje. Już chodzą, już szaliki w kieszeniach, już mówią, że będą szli na mecz. Spotykaliśmy twoich znajomych już tutejszych, też szli na mecz. Fabryka jest chyba partnerem tutejszego klubu Derby. Tak, prawda? Fabryka sponsoruje chyba od samego początku, w każdym razie bardzo dawno, klub w Derby, właśnie futbolowy. Dzięki temu też mamy darmowe bilety, które losujemy wśród pracowników. Ale ogólnie tak, dzień meczu, szczególnie jak jest grany tutaj w Derby, to jest szaleństwo. To naprawdę widać to wszędzie na mieście i ludzie, że tak powiem, uwielbiają tutaj futbol. Oni kochają futbol. A powiedz mi, jak z mentalnością, bo ty miałeś tak, doświadczyłeś mentalności dużego zespołu japońskiego, znasz mentalność Polaków na liniach produkcyjnych i w fabryce generalnie. A jak to tu wygląda? To są duże różnice? Jeżeli chodzi o zarządzanie fabryką, nie duże. Naprawdę. To jeżeli chodzi o Toyotę, kultura organizacyjna jest tak mocna, że gdzie by się nie pojechało, jest naprawdę bardzo podobnie, więc łatwiej jest jakby się odnaleźć na produkcji, w systemach zarządzania. Jeżeli chodzi o ludzi, są różnice, no nie aż tak duże jak w Japonii, ale na przykład wiele rzeczy trzeba czytać między wierszami. Anglicy nie są aż tak bardzo wylewni, nie są tacy, że tak powiem, bezpośredni w swoich opiniach. Czyli będzie go problem cisnął, ale się nie przyzna, tylko będzie naokoło krążył temat. Naokoło, tak. I trzeba czasami czytać między wierszami, z mowy ciała. Uczę się tego, ale mówię, mam też doświadczenie. Japończycy są po części podobni, nie aż tak, ale więc tego się trochę nauczyłem, więc to mi pewnie pomaga też, że tak powiem, w zrozumieniu, co kto myśli, co naprawdę w nim siedzi, a nie tylko to, co mówi. Darku, pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Pozostajemy w kontakcie. Mam nadzieję, że uda nam się Ciebie jeszcze odwiedzić w czasie tego kontraktu Zapraszam. Twojego i zobaczyć, jak wygląda Toyota w Derby po powiedzmy roku czy półtora bycia tutaj z Tobą jako szefem całego zespołu. Tak, zapraszam serdecznie. Tak, zobaczymy, jak ta Toyota będzie wyglądała. Natomiast tak, mam mocne postanowienie tutaj, że tak powiem, poprawienia jeszcze tych wyników, które są doskonałe na jeszcze wyższy poziom. No właśnie, bo ta fabryka jest bardzo wysoko przecież oceniana w sieci. Te Corolle, które zjeżdżają, to są uznawane za jedne z najbardziej niezawodnych Toyot ever. Mamy naprawdę bardzo dobre wyniki, szczególnie jakościowe. Muszę to powiedzieć do kamery. 2 tygodnie temu, 2 albo 3 tygodnie, 2 tygodnie temu mieliśmy audyt z Brukseli, niezależnych audytorów jakościowych, którzy jeżdżą po całej Europie i niezależnie oceniają właśnie jakość samochodów. I osiągnęliśmy najlepszy wynik w Europie. Mieliśmy 100 na 100 punktów, jeżeli chodzi o jakość. Czyli byliście jeszcze przed tą turecką fabryką, która nomen omen jest uznawana za jedną z topowych. Jesteśmy bardzo porównywalni, tak. Tak powiem, ciężko też powiedzieć, kto jest lepszy, gorszy, bo Jasne. to takie... Tam jest inny produkt troszkę. Tam jest trochę inny produkt, ale jesteśmy bardzo wysoko oceniani i naprawdę, i ten audyt właśnie, który jest raz do roku, gdzie kilkadziesiąt samochodów wyrywkowo jest sprawdzanych, więc nie ma szans, żeby coś ukryć, Jasne. pokazał właśnie, jak ta fabryka jest dobra, jak wysoka jest jakość. Darku, to jeszcze jedno pytanie, nie musisz na nie odpowiadać, możesz po angielsku odpowiedzieć. Alright. Czy fabryka Toyoty w Derby będzie w przyszłości elektrycznymi samochodami stała? I to jest właśnie jeden z moich celów. Oczywiście nie ma jeszcze planów. Toyota w całej Europie teraz przygotowuje się oczywiście do elektrycznej rewolucji, ale jakichś konkretnych planów nie ma. Natomiast chciałbym zostawić po sobie fabrykę, no bo pewnie kiedyś odejdę, wiadomo, tak samo kontrakt to jest kontrakt. kontrakt to jest kontrakt. W takiej sytuacji, gdzie będzie już ta przyszłość bardziej jasno określona. Więc to jest jeden z moich celów. Trzymam kciuki, myślę, że wspólnie wszyscy tu trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że Cię odwiedzimy jeszcze. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Toyota Insider.